Witam Was serdecznie w mojej kuchni, jak zwykle wieczorową porą, bo dla mnie to najlepsza pora na działania wędliniarskie. Te się zaczęły wcześniej. Mogą się zacząć dzień albo 2 dni wcześniej, żeby osiągnąć to, co ja mam tutaj. A co tutaj mam? A proszę. Cały pojemnik mięsa. 3 kg. I teraz tak. Czasami się Wam może zdarzyć, że dobrze byłoby zrobić wędlinę, ale sklepy zamknięte. I będą zamknięte dzisiaj, będą zamknięte jutro, więc dopiero za 2 czy tam 3 dni pójdę coś kupić i będę robił. Można się odwołać do zamrażarki. W przypadku szynkowarów, tak jak tutaj, czy w przypadku kiełbas, można je wykonać także z mięsa mrożonego. I tu w 100% to, co mam, to jest z zamrażarki. Jest tu karkówka, jest tu schab i jest trochę słoninki, żeby nie było za chudo. Co z tym zrobiłem? Proszę bardzo, już opowiadam. Mam tu prawie 3 kg mięsa i odrobinę słoninki. Po połowie schab i karkówka. Słoninki 150 g. Wszystko jeszcze niedawno było zamrożone. Karkówkę kroję tak, żeby się zmieściła do maszynki i mielę na oczku 8 mm. Schab zamaszyście okrajam, czyste mięso kroję w kostkę, a resztę mielę drobno razem ze słoninką. Przygotowałem przyprawę. 45 g soli peklującej, 3 łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczka ostrej papryki i pół łyżeczki angielskiego ziela. Po wymieszaniu przekładam do mniejszego pojemnika i wstawiam do lodówki na 1-2 doby. No właśnie, generalnie to już jest gotowe. Ja mógłbym to teraz przekładać do szynkowarów, ubijać i parzyć. Ale mam na to jeszcze jeden pomysł. I ten pomysł też wynika z takich działań, które chciałbym Wam zalecić. Ja się zawsze lubiłem zaopatrywać w różnego rodzaju przetwory domowe, czyli wykorzystywać sezon na dane produkty po to, żeby je pozyskać i zachować na później. Tak robiło się w moim domu rodzinnym. Tam się tego nauczyłem. No dzisiaj to już jesteśmy przygotowani do tego, że co byśmy nie chcieli, to w sklepie i w markecie dostaniemy. To jest taki nasz krajowy zwyczaj. Nie wszyscy go kultywują. Ja tak samo jestem odstępcą, od tego, a naprawdę bardzo, bardzo ważnie i bardzo rygorystycznie traktują to na Bałkanach. Byłem bardzo zdziwiony, jak pierwszy raz wylądowałem w Bułgarii i chodzę z moim przyjacielem i coś tam kupujemy i mówię, a to jeszcze weźmiemy. Nie, tego nie bierz, bo to nie sezon. Nie zwróciłem na to uwagi, ale przy 5. czy 6. razie, kiedy jesteśmy na jakichś tam zakupach, nie, tego nie bierz, bo to nie sezon, rozpoczęliśmy rozmowę. I według ich mniemania, słusznego zresztą, najtańsze i najlepsze owoce, warzywa są w sezonie. Różnica jakościowa i cenowa pomiędzy sezonem a poza sezonem jest tak przepastna, że jeżeli naprawdę nie ma wielkiej konieczności, to oni poza sezonem nie kupują tego owocu czy tego warzywa. Za to starają się w sezonie przetwarzać to na potęgę. I można oczywiście robić kiszonki, można robić jakieś zalewy octowe do słoików, można suszyć, cokolwiek
nie zrobicie, żeby w tym okresie, kiedy to jest najlepsze i najtańsze, zachować sobie na przyszłość, to dobrze zrobicie. I dzisiaj właśnie, już koniec gadania na ten temat. Dzisiaj do tych szynkowarów dodam właśnie suszę. Może za późno na ten odcinek. Powinienem go gdzieś tam na początku jesieni takie wywody wyciągać. Ale on jest aktualny przez cały czas i myślę, że jak ktoś wysłuchał tego i się chwilę zastanowił, to może sam będzie miał ochotę, jeżeli tego jeszcze nie robi, to coś więcej w temacie zrobić. Mięsko jest gotowe, ale ja to podzielę na 3 kg porcje. Do pierwszej porcji dodam, i tutaj mam suszoną cebulę, już rozdrobnioną. Tutaj mam suszonego pora. Bez problemu to się da uzyskać w zwykłej suszarce do żywności. Tak samo zresztą jak i grzyby. Pora i cebulę już mam wstępnie rozdrobnioną, bo tak to jest doskonały dodatek do różnego rodzaju zup czy wywarów. Grzyby są jeszcze w całości i grzyby zmielę na pył. Tu mam młynek przygotowany i zmielę je na pył. Robiłem kiedyś kiełbasę grzybową. Tu jest przepis. Znakomicie smakuje, polecam. I zakładam, że dodatek do szynkowara tych grzybków właśnie też będzie miał bardzo, bardzo podobny efekt. Cebulki i pora daję tutaj po 2 łyżki. I taka spora ilość też między innymi po to, żeby stwierdzić, czy już przegiąłem, czy jeszcze jest miejsce. Bo na początku przygotowałem po łyżce, a potem stwierdziłem, że to mi nie do końca da wiedzę. Że lepiej będzie dać tak właśnie z większym rozmachem, no i przekonać się, czy to dobrze wyszło, czy to jest już za dużo i ostrzec Was, nie, tyle nie dawajcie, czy być może jest ok, a może jeszcze jest miejsce na więcej. Koniec gadania. Tak jak powiedziałem, dzielę, odważam kilogram, dodaję jeden dodatek, mieszam, ładuję do szynkowara. Grzyby, tak jak powiedziałem, zmielę. Parzenie 80 stopni, 2 godziny powinno wystarczyć. Można wbić termometr i do 70 stopni w środku w mięsie. No i jutro będę pierwszy szynkowar otwierał. Czy wszystkie 3 naraz? To się jeszcze okaże. Okaże się, czy będziemy tylko sami domownicy, czy też ktoś nas nawiedzi i będzie okazja do otwarcia więcej niż 1 sztuki. Na razie. Odważam pierwszy kilogram. Dodając cebulę, mieszam i napełniam szynkowar, ubijając. Teraz druga porcja z dodatkiem pora. Mielę grzyby i przygotowuję trzecią porcję.
Szynkowary oznaczam. Parzenie. Jak woda przekroczy 50 stopni, można już wstawiać szynkowary. Czas liczę od osiągnięcia 80 stopni. Należy utrzymać zakres temperatur od 80 do 85 stopni. Gotowe. Wyjmuję szynkowary. Otwieram i wyjmuję sprężyny. Mięso wchłonie trochę otaczającej je wilgoci. Zakładam pokrywki już bez sprężyn i studzę w otaczającym powietrzu przez 30 minut. A potem w zimnej wodzie i chowam na noc do lodówki. Poranek dnia następnego. Może nie taki wczesny, bo ja śniadań zbyt wcześnie nie jadam, a degustację połączę oczywiście z przygotowaniem dla siebie śniadanka. Sprawdzę 2 szynkowary. Sprawdzę z porem i sprawdzę z cebulką. Jaki ma wpływ na smak dodatek mielonych grzybów, to możecie sobie zobaczyć w filmie o kiełbasie grzybowej. I wiem, że jest dobry. Te 2 muszę jeszcze sprawdzić, więc zaraz rozkroimy, zobaczymy, jak wyglądają i jak smakują. 2 sprawy. Cała lodówka, jak otwieram, to pachnie tak, że hejku, jakby tam była cała biesiada. Strasznie. Te szynkowary są zamknięte wciąż. Są mięsiwa w woreczkach foliowych, więc może nie zupełnie szczelne, ale całkiem przyzwoity poziom szczelności jest. Zapach w lodówce niesamowity. Do tego odpadł galaretka, bo to, co mięsko po otwarciu szynkowarów zdołało w siebie wciągnąć, to zdołało, ale to, co było wyparte na zewnątrz woreczków, zlałem do wspólnego pojemnika. No i mogę to skonsumować jako galaretkę, albo mam doskonałą, wręcz smakową bazę na jakiś wywar, sos, zupę. Do czegokolwiek bym to nie dodał, to będzie dobre, a smakuje zacnie, naprawdę smakuje zacnie. Co ja gadam, smakuje, już głodny jestem, pachnie, naprawdę pachnie. Ale ja już czuję te smaki, dlatego mówię o smakowaniu. Dobra, wystarczy, bo ślinę zaczynam toczyć. Otwieramy. Pora. Najpierw pora. Całkiem sporo tu jeszcze galaretki zostanie. Tak wygląda. Świetny, świetny aromat. Tak wygląda w środku. Widać, wyraźnie widać te wtrącenia od no dość barwnego pora. Nie jest to czysta zielenina, jest to
taka szara zieleń, trochę zgaszona, bo warzywo suszone. Mniam. I powiem Wam, 2 pełne łyżki i to wcale nie jest przesada. Gdybym dał jedną, pewnie miałbym do siebie o to pretensje. Ślicznie, ślicznie wygląda, świetnie pachnie. Jak smakuje. Zajrzyjmy do drugiego. Wytrę ręce. Tu wygląd podobny, tylko tyle, że nie ma tych ciemniejszych wtrąceń, bo cebulka była jaśniejsza. Zobaczymy, jak smakuje. I też w przekroju ładniej to wygląda. Dlatego, że, znaczy ładniej, bo te ciemne wstawki, można powiedzieć, że w jakiś sposób zakłócają urodę wędliny. Ale to jest sprawa dyskusyjna. No. Ciężko się powstrzymać przed kolejnym kęsem. Tak, tu 2 łyżki też nie są wcale przesadą. Spokojnie można takiej ilości dawać. Jeżeli chodzi o mój gust oczywiście. Jest dobrze. Wyraźnie wyczuwana cebulka. Nie jest ona taka ostra jak cebula świeża. Nawet płukana, gdyby była, to będzie dużo bardziej aromatyczna i dużo bardziej intensywna w smaku, jeżeli to jest świeża cebula. Ale w tej postaci suszonej mniam. Dużo zacnego jedzenia. W jednym filmie generalnie, można powiedzieć, podrzuciłem 3 pomysły, ale tych pomysłów jest tyle, że gdybym to zaczął dzielić na 3 różne filmy, to moja lista by się nigdy oczekujących do realizacji pomysłów nie była w stanie zrealizować. Więc trochę przyspieszyłem temat i zachęcam do tego, żeby suszone warzywka też do szynkowarów dodawać. Jest to świetny dodatek, aromatyczny i smakowy. O grzybach to już wspominał nie będę, bo świetnie smakują. Ta kiełbasa była genialna, na gorąco zwłaszcza. Na gorąco to była dosłownie zrobię tak kiedyś, że zrobię taką biesiadę, gdzie punktem kulminacyjnym będzie właśnie otwarcie wędzarni, wyciągnięcie gorącej kiełbasy zamiast grillowania od razu na stół i do rozparcelowania, bo ona na gorąco smakuje obłędnie, dosłownie obłędnie. Dobra, dość działania. Jakąś fotkę jeszcze wstryknę. Biorę się za śniadanie, bo bardzo zgłodniałem, a te parę kęsów mojego apetytu nie ugasiły. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę, wszelkie komentarze, subskrypcje. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Odezwijcie się w ogóle, bo każdy komentarz to poprawia zasięgi. A na to liczę i za to dziękuję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. A, może jeszcze podsumowanie, który lepszy? Ciężko by mi się było zdecydować, ale chyba dodatek pora z tych 2 jest ciekawszy niż cebuli, chociaż oba smakują świetnie. Cebula za to zdecydowanie lepiej pachnie. I to tyle na koniec. Hej!
Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.